W stolicy Argentyny istnieją zakazane strefy, do których nie wchodzi nawet policja. Lokalni mieszkańcy czasem na siłę zawracają turystów, a siły porządkowe stoją jedynie na obrzeżach. Także głównie po to, aby zawracać największych śmiałków. Zresztą zobaczcie sami. No, ¿por qué no? ¿Robar? ¿Peligroso? Sí. Mimo tego zdecydowałem się tam pójść. Witam ze słonecznego Buenos Aires. Jest 30 stopni, a ja się wybieram do najbardziej niebezpiecznej dzielnicy Buenos Aires, która nazywana jest Villa 31 lub Villa 31 po argentyńsku. Jest bardzo dużo bezdomnych, bardzo dużo złodziejstwa i robi się coraz bardziej niebezpiecznie, a już Buenos Aires uchodziło za jedno z najbezpieczniejszych miast Ameryki Południowej. Niestety już teraz tak nie jest, a ja się wybieram do miejsca najgorszego z najgorszych. A tradycyjnie wybieram się tam metrem. W chwili obecnej jeszcze jestem w dzielnicy, w której mieszkam. Tutaj wszystko jest kurczę eleganckie, bezpieczne. Jest to dzielnica Palermo, dzielnica najlepsza i tutaj mogę sobie swobodnie chodzić z kamerą i ze wszystkim. Ale każdy, dosłownie każdy, kto się dowiedział, gdzie się wybieram, miał taką minę. A potem taką, a potem oczywiście mówił: za cholerę tam nie jedź. Tu mamy wejście do metra. Zobaczcie, jest 6 linii metra. Polscy politycy. Nie wiem, na co wy czekacie. 2 linie metra na całą Polskę. Wsiadłem do metra w Argentynie, wylądowałem w Urugwaju. Tu metro działa jeszcze lepiej niż myślałem. Oczywiście jakość dźwięku w tym materiale może nieco odbiegać od innych materiałów, ale tak zawsze jest w przypadku tych najniebezpieczniejszych dzielnic, które odwiedzam. Staram się ograniczać ilość sprzętu i zabierać jak najmniej ze sobą. Po prostu trzeba dmuchać na zimne. Chociaż akurat z La Rinconady, kto nie oglądał, tego zapraszam. Tam była bardzo dobra jakość dźwięku, nawet miałem 2 mikrofony, tam poszedłem w bank. Ale to jest chyba najlepszy materiał, który zrobiłem w swoim życiu, więc naprawdę kto nie widział, ten zapraszam. Takiego miejsca drugiego na świecie nie ma. Tutaj jest stacja metra. Na tym terenie jest dworzec, ogromny dworzec kolejowy i autobusowy. Tu jest dzielnica bogata, a dworzec oddziela slumsy od dzielnicy tej, w której jestem. Zobaczcie, jak to wygląda. Wirowce, apartamentowce, pieniądze. Jaki piękny park. Od razu tutaj widać, ilu tutaj jest żebraków i bezdomnych. Tu śpi gość. No i tak co chwilę. Bezdomnych jest po prostu odpyty. Bezdomnych tych, którzy są bezdomni, bo tak im się życie ułożyło, i bezdomnych tych, którzy są po prostu ćpuniami i alkoholikami, no. Albo jedno i drugie. Nie miałem tego w planie pokazywać, ale zobaczyłem coś z daleka i chciałem wam coś pokazać. Odnośnie tej sytuacji ekonomicznej i reform, jakie przeprowadza prezydent. Tu jest napisane Basta Milei, czyli dość już Milei. Czyli to jest jakiś strajk generalny transportu. Dworzec, który oddziela, kurczę, jest pomiędzy dzielnicą biznesową, dzielnicą bogatą, a slumsami. Problem tych reform prezydenta jest dosyć problemem złożonym, bo z punktu widzenia makroekonomicznego on robi dobre rzeczy. Dlaczego ja się wypowiadam w ogóle w takich tematach? Pół życia studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim ekonomię i pracowałem przez kilkanaście lat na dyrektorskich stanowiskach w bankach i w instytucjach finansowych. Szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią, że gospodarka Chin urośnie w tym roku o ponad 8%. Przyczynia się do tego też nasza struktura eksportu, ponieważ wiele naszych towarów denominowanych w imporcie jest w dolarze. Dokładnie te same badania i tej samej instytucji Narodowego Banku Polskiego wyliczają kurs opłacalności importu w przedziale 4,53-4,62. Więc trochę mam wiedzy ekonomicznej, dopóki nie zostałem youtuberem i nie ruszyłem w świat. Z punktu widzenia makroekonomii te reformy mają sens i są bardzo odważne i są mega konsekwentne, ale z punktu widzenia tego okresu transformacji i tego, że płace nie doganiają cen w sklepach, no jest to trudne dla społeczeństwa i ci, którzy mają swoje biznesy i ci, którzy klasa średnia mu kibicuje, cieszą się, ale niestety klasa robotnicza cierpi. Cierpi i to mocno i nie wiadomo, kiedy to się skończy. Dla tych, którzy pamiętają lata 80. i 90. w Polsce byliśmy chyba najbiedniejszym w ówczesnym czasie krajem Europy. Biedniejszym niż Ukraina. Jak tutaj to idealnie widać. Stoję na środku dworca i tak, w tamtą stronę mamy szklane domy tak zwane, nie? W tą stronę co mamy? Mamy getto. Czyli dokładnie dworzec oddziela dwie totalnie sprzeczne ze sobą rzeczywistości. Jakiś gość pod sklepem tylko zobaczył, że mam kamerę, od razu zagwizdał do drugiego i już kurde, już stali we trzech. Ja musiałem na chwilę wejść na ten dworzec, żeby ich chyba trochę zgubić, nie? Dobre tutaj są klimaty, naprawdę. Ale jest trochę policji wokół tego dworca. ¿Todo bien? Sí. ¿Peligroso?
No, te preocupes. No tan peligroso. Dobra, no zawrócił mnie stamtąd i powiedział, że tam jest niebezpiecznie. No dobra. Grubo, tu jest grubo. Tu już jest grubo, naprawdę. Co? No, ¿por qué no? ¿Robar? No. ¿Es peligroso? Peligroso. No, ¿Mucho? no entre. No vayan. Just Dale un policía. un poco. Okej, następny. Mówią, że mnie wchodził. Klimaty są niezłe. Sklep zakratowany też. Quiero comprar cerveza, pero Más que nada, ¿puedo un agua. pagar con dólares y ¿El cambio gas y en hielo? peso? No, ok. ¿Dónde puedo, En el kiosco. ¿dónde puedo cambiar? Acá. Cambie Florida. ¿Florida? Florida. Ok. Pero acá pregunten, el kiosco de acá, ¿Kiosco? ajá, pero más seguro cambiar Florida. Ahí hay mucho cambiar. Okej, gracias. Skończyły mi się, kurde, argentyńskie peso i nawet, kurde, tutaj nie chcą, kurde, dolarów. Muszę gdzieś znaleźć jakieś miejsce, wejście tutaj w głąb bez ani, kurde, złamanego grosza. Nie mija się z celem, nie? Muszę coś mieć, w razie czego na łapówki w postaci piwa. ¿Vives aquí en Villa? ¿Vives aquí en Villa 31? ¿Villa 31? Acá nosotros. Ah, Acá. ¿y cómo? Ok. Dale, papi. ¿Puedes decirme algo? ¿Cómo es, ¿cómo cómo es, te la- cómo quieres? es, cómo es la vida aquí? Disculpe. Mire, ahí está firmando. Sí. Mire, nosotros estamos acá. Para al menos yo, esa parada que nunca vino el colectivo. Y yo cuido coche de ahí hasta allá, Ajá. nada más. Y vivo el día a día. Día a día. Ok. Me voy a los comedores, me voy allá, vengo de allá para acá. Hago acá con los coches todos los días. ¿Cuánto tiempo vives? ¿Cómo es? Calcularle acá 5 años. 5 años. Sí. Sí, que vivo acá en los coches. Escucho que Villa, Villa, es como en esa. No, sí, pero no es- entré ahí porque ¿No? ¿Es peligroso? no, Sí. te ven ¿Para a yo? enseñar y te van a decir, no, no es por retirarte, pero Ok. capaz que te hacen un reportaje y vos sabés cómo es usted. Ok. Te roban, digamos. ¿Roban? Ok. Todo bien. Okej, gracias. Dale, papu. No cóż, życie ich nie rozpieszcza. Jest to niesamowite, jak ludzie są tu przemieszani. Z dworca wychodzą goście w garniturach i przemieszani z typami, kurde, z wytatuowanymi całymi twarzami i pokutymi rękami od heroiny zapewne, ale nie wiem czego. Takiej akcji, jak przed chwilą, jeszcze nie miałem nigdy. Zawrócili mnie z tej wewnętrznej uliczki, nie chcieli mi zabrać kamery, kazali mi wykasować ostatnie wideo. Ewidentnie ktoś nie chciał być uwieczniony na tym wideo, nie zależało mu na kamerze, tylko po prostu nie chciał być nagrany. Teraz postaram się dostać tam, gdzie chcę, od innej strony. No dobra, udało się. Okrężną drogą, ale dotarłem. Jak zwykle takich niebezpiecznych barrios, wszystkie te budynki dosyć kolorowe. Z tej strony wygląda to bardzo spokojnie. O, jest nawet policja. Dopiero jak schowałem kamerę, która się rzuca w oczy, to przestali mi mówić: schowaj ją i uważaj. Tutaj sprzedają jedzenie. I to jest wszystko, kurde, przez taki wszystki mały otworek. Zaryglowany na 3 spusty. Tu mamy co? Sklep z kosmetykami. I też mały otworek. Tylko z pozoru ta ulica wygląda tak jak w Tajlandii. Zdecydowanie dużo większy rodzaj napięcia. Zobaczcie, tak wygląda mały bar. Można zjeść empanadę i ciasto. I kuchni. Pośród tego wszystkiego i tak się znalazło miejsce dla adwokata. Alimenty, przemoc, molestowanie seksualne. A ciekawe, że tutaj wszyscy pracują normalnie. Nie jak ja na czarno. Jak zawsze po środku wszystkiego musi być, kurde, boisko. Sport jest zawsze.
W Buenos Aires na skutek omawianych problemów rosnącego skrajnego ubóstwa, które w ujęciu kraju przekroczyło już 52%, lawinowo rośnie przestępczość, a najgorsze rejony miasta, jak dzielnice Matanza czy właśnie Villa 31, to dom tzw. motochorros, czyli bandytów dokonujących napadów i zabójstw na motocyklach. Jeden z moich widzów, mieszkający w Argentynie od 20 lat, którego serdecznie pozdrawiam, potwierdził, że statystycznie od takich napadów co tydzień w prowincji Buenos Aires ginie bagatela 16 osób. Te schody tutaj, to wszystko jak tu się wchodzi na górę, malutkie, pogmatwane i pomiędzy tymi kablami wszystko. Wszedłem naprawdę głęboko. Blokerci. Hamburguesa. Państwo w końcu postanowiło się zainteresować obywatelami tej dzielnicy, płacą czynsz, płacą za elektryczność i dzięki temu sytuacja zaczyna się nieco poprawiać. W tym momencie, jak wyjąłem znowu kamerę jawną, już wszyscy się znowu na mnie patrzą. To jest zupełnie co innego niż Barrios w Kolumbii. Tutaj w tym momencie mamy ogromny kryzys. Tutaj ludzie klepią ogromną biedę. Nie? Jak długo to potrwa? Cholera wie, ja trzymam za nich kciuki. Geneza tej dzielnicy sięga wielu wieków przed nami. Generalnie została założona przez imigrantów z Włoch i Hiszpanii. Z jednej strony mamy ogromny port, z drugiej strony mamy węzły kolejowe, które zostały potem wybudowane przez imigrantów. To wszystko spowodowało, że tutaj w środku samego miasta powstała taka dzielnica, która jest tak naprawdę dzielnicą zupełnie innego świata. A my jesteśmy tak naprawdę w samym centrum miasta. Mieszkańcy często boją się, że zostaną stąd wykopani, dlatego sami domagają się tego, żeby płacić czynsze, żeby płacić za elektryczność, żeby były liczniki na elektryczność, po to, żeby byli traktowani jako obywatele tego miasta, a nie po to, żeby nagle zostać wykupione przez deweloperów i w miejscu tym powstały nowoczesne osiedla. Budynki nachodzą na te wiadukty. Wszystko jest wybudowane tak na maksa. Nic się w zasadzie mieści. O, tam są schody tuż pod samym sufitem. Niesamowite to jest. To wygląda, jakby to by było budowane, ale te budynki są rozbierane i ludzie są przesiedlani poza ten teren, ponieważ tutaj wszystko wchodzi w kolizję z trasą. I mamy kolejne boisko i kurde, nawet ze sztuczną murawą. I chłopaki grają, jak wszędzie, nie? Kraj piłkarski. Chyba zgodnie z tradycją chodzenia po najniebezpieczniejszych miejscach warto by poszukać zimnego piwa w końcu. Tym bardziej, że dzisiaj pierwszy raz od miesiąca, Ola, jest 30 stopni w Buenos Aires. A tutaj zobaczcie, jakie fajne, spokojne miejsce. Muzyczka gra, plac zabaw jest, dzieci się bawią. A więc kurde, niebezpieczne miejsca mają bardzo różne oblicza. To, co widzieliście wcześniej, to, co widzieliście teraz, wszystko jest zawsze zmiksowane. Poza tym mieszka tutaj 250 tysięcy ludzi. 250 tysięcy ludzi. A więc wśród 250 tysięcy ludzi, może 5% to są kryminaliści, a reszta to są normalni ludzie, którzy po prostu żyją tutaj, bo nie mają innego wyjścia, albo po prostu żyją tu z dziada pradziada. Señor Ramírez, Co? ¿sos turista? Sí. ¿Tenés cuidado? Sí, sí, eso, tengo cuidado, no te preocupes. Gracias. Gracias. ¿Para qué hora te llamo en minuto? Wcześniej miałem kamerę schowaną, teraz tylko wyjąłem kamerę na chwilę, od razu kurde reakcja, nie? I to o dziwo na obrzeżach jest policja. W 2016 roku władze Buenos Aires rozpoczęły ambitny plan integracji społecznej i urbanistycznej Villa 31. Plan ten obejmował kompleksowe działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Szkoły i nowe budynki, które widzicie, są wynikiem tegoż właśnie planu. W ramach projektu zainwestowano około $250 milionów, a finansowanie pochodziło m.in. od Banku Światowego. Niektóre obszary nadal borykają się z brakiem podstawowych usług, a niektóre budynki zostały zbudowane bez odpowiednich zezwoleń i standardów bezpieczeństwa. W dzielnicy nadal dochodzi do konfliktów związanych z handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną. Niemniej jednak proces transformacji i urbanizacji niegdyś zupełnie nieformalnych slumsów niewątpliwie można uznać za względny sukces. Udało mi się tutaj dojść do właśnie tych budynków nowych, które są budowane przez władze miasta, czy w porozumieniu z rządem, nie wiem. Tutaj wszystko już wygląda zupełnie inaczej. To są budynki komunalne dla osób, które są wysiedlane z tych wyburzonych budynków, które znajdują się pod tym wiaduktem. No może nie wygląda to jak 5-gwiazdkowy Sheraton, ale to są kurcze normalne budynki już. A więc jednak jak się chce, to coś można zrobić dobrego. To wygląda naprawdę w porządku. Ale to, co prześwituje przez te okiennice, to jest raczej taki nieład, do którego się przyzwyczaili dokładnie tam, nie? Więc wiele na tych balkonach się nie zmieniło, a jak tylko się odwrócimy w tamtą stronę, mamy z powrotem to samo. Czyli jest taki kawałek zagospodarowany dla nich. No i kto ma szczęście, pewnie to ma szczęście, to ląduje tutaj. Nie? Ciekawe, jakim kluczem się odbywa ten wybór tych ludzi. Realnie to, co widzicie z tej strony, tutaj, co tak jakby oddziela tą część starą od tej części komunalnej budowanej przez państwo, to jest szkoła dla dzieci, która też została wybudowana ze środków
miastowych, czy państwowych, jak to zwał. I tutaj zobaczcie, mamy już taką bardzo fajną uliczkę. I tu symbolicznie stare, nowe. I tutaj widać nawet w takim getcie mogą funkcjonować dwa światy. Zastanawiam się, czy jedni zazdroszczą drugim, czy po prostu się przyjaźnią. Czy po prostu są tak przemieszani, że jest to dla nich normalne. W tym momencie drugi raz mnie zatrzymał ten sam policjant i mówi: ej, po co ty znowu tam wchodzisz, nie? Znowu wchodzisz tam sam. Ja mówię: spokojnie, jestem bezpieczny. Pierwszy raz, kiedy chodzę po tych niebezpiecznych dzielnicach, kiedy już jakiś 8. czy 9. raz ktoś mi mówi: nie wchodź tam, dosyć, nie? Oczywiście warto by wziąć ich zdanie pod uwagę. Que no te roben. Que no te roben. No. Okej, no czyli to był już 9. raz, nie? Nawet młodejszczyny mówią, że mnie obrabują. Znaczy nie one. Vamos con las cámaras. Zobaczcie, jaki to jest barber. Trafiłem na jakąś ulicę handlową i tu już wszyscy są wymieszani. Tu już wszyscy są wymieszani, ale nadal mi mówią, żebym schował kamerę. No ale cóż, to jest już wszystko. Tu ludzie mieszkają, tu są sklepy mięsne, tu są bary, tu są sklepy spożywcze, sklep z kosmetykami, drogeria. Lokalna Castorama. Idziemy szukać jakiegoś małego baru. Znalazłem coś lokalnego. Hola. Cerveza, por favor. ¿Ruso? ¿Parezco con ruso? No. Polaco. Polonia. Está marcado. No escucho. Son marcados, son marineros. ¿Marinero? No, turista. Solo estoy caminando, quiero ver todas, sí, todas varios, no solo bonitas. Viste que acá es otro mambo como usted, mucho frío allá. ¿Frío? Usted allá en Polonia. En Polonia es frío, sí. Ahora es cero, como cero. Pero es posible en enero menos 15. Bueno, acá en enero 40, 50 grados, pero de calor. Sí, pero esto es mi último día aquí en Argentina. ¿Hace cuánto está acá? Y voy al Montevideo. Ah, porque video allá conozco. Salud. Ah, sí. ¿Cuánto? Gracias. Dobra, już jestem trochę bardziej wyluzowany, już się zaklimatyzowałem. Ale za bardzo się wyluzować w takich miejscach nigdy nie wolno. Bo tutaj jest tak, że z jednej strony port, z drugiej strony lotnisko, z trzeciej strony najbogatsza dzielnica Buenos Aires. Więc pomyślcie, ile warte są te tereny dla deweloperów, więc jakie muszą tu być gry sprzecznych interesów. Acá te van a robar, acá hay muchos choros. ¿Robar? Ok. Tengo cuidado. Ah, tiene que tener cuidado que hay Ah, ¿cómo eso? muchos choros. Ok. ¿Puedo probar chicharrón? Bien, ¿de cuánto? ¿Tienes ceviche acá? También, ¿Eres peruana? más vale. Ah, ok. Ok, ceviche. Quiero probar. Picante, bajito picante. No picante. Nada de picante. Ahí bien. Poco más. Muchos peruanos acá. Bastante. ¿Sí? ¿De qué país eres vos? ¿De qué país? Yo. De Polonia. Pero estuve en Perú 3 semanas. Hola, papá. Wszystko przygotowane na miejscu. Ceviche jest mi comida favorita peruana. Oh, muy grande. Dale, señor gordo. ¿Cuántos? 10, tú. 10. Okay. Bien. Jest to ryzyko, bo nie wiem w jakich warunkach to jest wszystko tutaj trzymane, ale dużo bardziej żelazne niż te, które próbowałem w tych najlepszych miejscach w Peru, ale zajebiste. ¿A dónde te filmes? ¿Dónde? Estoy grabando para YouTube. Czego się Papel así de noche, ¿no? Mierda, ¿Está bien? Surowa ryba na śniadanie to jest zajebisty pomysł. Te muszelki to nie wiem co to jest. ¿Qué es esto, señora? Maíz. Maíz. Sí. Nie wiem co to znaczy, ale będę musiał sobie to w tłumaczeniu przetłumaczyć i na napisach będzie, nie? Ale
Na ten moment nie wiem co to jest i nawet nie wiem jak to jeść. Para ser honesto, no sé qué hacer con esto. Ese es el maíz, se fríe con aceite. Ah, con aceite. Sí. Pero necesito abrir esto o no? No, Ah, no, ok. ¿Cómo apareces? ¿Mm? En YouTube. ¿Cómo te busco en YouTube? Jacob Blanco. Checo Blanco. Sí. Pero todo es en polaco. Ok. No, no entiendes nada, pero ojalá en futuro Dale. en todas lenguas. No tutaj złudzam sensację, bo już wszyscy dookoła zaczynają zbierać. Nie wiem co to jest, ale to jest, smakuje jakiś orzeszek. To jest dobre. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Me preguntan. no, dice que él es de... ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es la canal de YouTube? Jacob Blanco. Blanco. ¿Blanco? Blanco. Blanco. Blanco sin B. Blanco. Sí. Blanco, dice. Blanco. Pero este es en polaco. No, No le van a entender nada a usted. Checo Blanco es polaco. Sí. Polako. Tam już mnie szukają na YouTubie. Polaco y Eso le pagamos. Oye, Recha, no me has pagado. Ah, qué cojudo. ¿Por acá vives? No. No, no, solo No hay unos fríos. estoy No, yo digo, viajando por Sudamérica. acá hay muchos choros. Pero estuve en Perú 3 semanas, me gusta. Lima me gusta, pero... Muchos choros. ¿Te han ¿Choros? robado? ¿Mm? ¿Te han robado? ¿Roban? Ah. ¿Yo? Ah. No soy fácil para robar. Ah. Entonces, ¿por qué? No, Es horrible que. pero con armas sí. Pero por supuesto tengo cuidado. ¿La Polonia dónde es? Polonia es entre Alemania y Rusia, es entre el centro de Europa. Gość ma wujka pracującego w Polonii. ¿Sabes qué ciudad? ¿Gusta Polonia? Sí, yo, claro. Sí. Sí. Pero ahora es muy frío. Ahora es cero. Invierno. Invierno, sí. Ahora es 0 en enero, es posible en menos 15. Sí. No siempre, pero es posible. Hay que acostumbrarse. Miałem tylko spróbować, ale to jest naprawdę takie dobre, że jem i jem. No nie powinienem dużo tego jeść na pusty żołądek, bo to może się źle skończyć. ¿En TikTok también sales? TikTok? To jest mismo, sí. En todas redes Jacob Blanco. Hola. Chico Blanco. Jacob. Jacob. Rozeszła się wieść po okolicy, że jest youtuber z Polski w barze lokalnym ceviche peruańskim i zaczynają się schodzić. Więc to oznacza, że może się powoli ewakuować, bo może się zdarzyć tak, że się zejdą ci, których nie chce, żeby się zeszli. ¿Cómo es la vida aquí? Es Como en todos Difícil. los países, también muchos chorros hay acá, muchos chorros. Pasan con moto, ¡guau! Te rancho. ¿Qué vas a hacer? Pero no roban gente de aquí también, ¿o no? La misma gente te roban acá. Sí. Sí. Acá son así. A ver, están comiendo, te jalan. Siempre tienes que andar con un policía. Con policía. Pero no policía al fondo. Ah, acá también hay policía. Sí. Joder, estoy full. Gracias. Ya papá, con cuidado. Sí, por supuesto, gracias. Un gusto. W centralnym miejscu najgorszej dzielnicy wielkiej metropolii południowoamerykańskiej. Co musi być? Restauracja pod złotymi łukami. Oto są właśnie różne oblicza Ameryki Południowej. Oto są właśnie różne oblicza Buenos Aires. Oblicza kompletnie od siebie różne. Z jednej strony przepych i bogactwo, z drugiej strony biedota i niebezpieczeństwo. Takie są uroki podróżowania. Staram się pokazywać dwie strony medalu.